Cześć, witajcie na moim filmie. Ten jest dosyć nietypowy, bo jestem w tej chwili na Kubie w Varadero, w jednym z hoteli. I słuchajcie, oprócz tego, że tak jak na pozostałych moich filmikach, ci, którzy mieli okazję, opowiem o wielu rzeczach, to taka typowa recenzja hotelu, tak naprawdę z All Inclusive, to też tu będzie bardzo dużo porad. Ci, którzy oglądają w ogóle pierwszy raz jakiś mój film, to za chwileczkę moja twarz zniknie tak naprawdę i będziecie oglądali tylko to, o czym ja mówię, a ja dosłownie jestem tutaj na tym samym początku, więc tak, co będzie w filmiku? No pokój, All Inclusive, jak on wygląda na Kubie i tu generalnie nie ma znaczenia, czy jesteście w tym hotelu, którym ja, czy w jakimś innym, bo to tak naprawdę Kuba ma pewne problemy z dostępem do żywności, pewnej nie produkuje, więc jakby ten All Inclusive wszędzie będzie taki sam, z kolei niektóre rzeczy są tanie, tak jak room, więc jego będzie wszędzie pełno, tak? Ale room z kolą już nie. I tych porad będzie tu cała masa, więc jakby tak jak mówię, all inclusive, pokój, udogodnienia jakie tutaj są, jak to wszystko w ogóle wygląda i też jakby scenariusz trochę napisało samo życie, bo generalnie wyjdziesz tych porad i tych takich obalaczy mitów, to tu będzie więcej, jak chociażby sam fakt, że nie wiem, że tu jeżdżą same stare samochody albo cokolwiek innego. No zobaczycie, jakby, więc zapraszam Was do filmu i lecimy z tematem właśnie Kuba, Varadero 2023-2024, bo już jest grudzień w sumie, zaraz będzie 2024 rok. Wszystko macie na bieżąco i później powiem o cenach, o różnych rzeczach, więc oglądajcie. Dalej mamy wstęp zakończony i lecimy z tematem. Hej! Zaczynamy moją recenzję, słuchajcie, z Kuby, z Varadero. Ja będę w hotelu Iberostar Beja Costa, ale jak jesteście w jakimś innym, czy zastanawiacie się nad innym, to i tak obejrzyjcie, bo tak naprawdę te all inclusive hotele, pokoje, wyżywienie, one są dosyć podobne w tych hotelach, z racji tego, że Kuba ma ograniczony dostęp do wielu towarów, do dostaw ze światowych rynków i tak dalej, także warto zobaczyć. I na początek, dlaczego nie pojechałem w ogóle z plecakiem na własną rękę, tylko wziąłem formułę All Inclusive z Rainbow? Ano dlatego, że obejrzałem sobie filmiki Kesha, obejrzałem sobie filmiki bez planu. Jeżeli planujecie, to obejrzyjcie sobie te filmiki na YouTubie i faktycznie tak na Kubie jest, jak oni tam pokazywali, tak? Czyli na własną rękę to jest po prostu trudne. Jeżeli ktoś ma tydzień urlopu, tak jak ja miałem, czy nawet 2 tygodnie, to może mieć problem, żeby na przykład, nie wiem, wydostać się z jednego miejsca czy z drugiego, albo że będzie musiał płacić łapówki policjantom, czy nie dostanie benzyny, będzie miał problem z skupieniem jedzenia i tak dalej. No, ja tego po prostu na urlopie nie chciałem, wolałem się skupić na innych rzeczach, czyli na wypoczynku i tak naprawdę wziąć sobie tydzień wypoczynku na Varadero i do tego wycieczki fakultatywne. Objazdówki też nie chciałem, bo jakby ona jest trudna. Słuchajcie, teraz na Varadero, na Kubie co mamy? No mamy jakby generalnie głęboką komunę. Oni jeżdżą wszystkim i każdym rodzajem samochodów. Są te klasyki, które tutaj widzicie w Chowanie, ale też tak naprawdę są samochody malezyjskiej firmy Proton, które są w wypożyczalniach do wypożyczenia i to są dosyć nowe samochody w bardzo niskim jakby standardzie, takiego segmentu, bym powiedział, miejskiego, my byśmy to nazwali. I poza tym oni jeżdżą wszystkim, co się da, więc jakby bryczkami konnymi, tak? Dlaczego tak w ogóle jest? No Kuba jest jakby zamknięta, jest komuną, tu nie ma biznesów. Biznesy są nielegalne. Ci ludzie, którzy tu wszędzie będą Was obsługiwać, pracować, to pracują dla państwa, a średni dochód Kubańczyka na miesiąc to jest 25 euro miesięcznie. 25 euro miesięcznie, tak? I to tak to jest, że oni po prostu pracują dla państwa. Więc jak się odejdzie właśnie z tych pięknych ulic, jakby troszeczkę na bok, no to na przykład Hawana wygląda tak. Więc jedna wielka bieda. W ogóle no właśnie jesteśmy w części z poradami, więc zaczynamy porady. Słuchajcie, kurs na przykład wymiany tak na Hawanie, na Kubie jak byliśmy, to było 240 peso za 1 euro, tak? W Varadero będą Wam próbowali sprzedać za 180, tam jest generalnie naciąganie, natomiast jakby to jest taki mniej więcej kurs, do jakiego trzeba dążyć. Warto to mieć, bo generalnie później jak idziecie coś kupować z euro, to zawsze w sklepach Wam podadzą bardzo niekorzystny ten kurs wymiany, a ceny są po prostu w peso, więc jakby tracimy na tych samych przeliczeniach. Aha, w ogóle ważna porada, słuchajcie, Rainbow pisze nawet w mailu, żeby wziąć ze sobą euro, bo są na miejscu akceptowalne, a dolary to już gorzej i tak dalej. Otóż dolary nie są akceptowalne, ale przez Rainbow, a tak naprawdę przez wszystkich są akceptowane i mało tego, na Kubie się je przelicza 1 do 1 do euro, więc jeżeli na przykład kurs euro jest lepszy niż kurs dolara, czyli inaczej,
więcej kosztuje, to lepiej wziąć dolary. Po prostu jeżeli za dolara zapłacicie 4 zł, za euro 4,50, no to lepiej jest mieć te dolary, bo po prostu jakby no, Kubańczycy, dla nich to jest wszystko jedno. To, co widzicie, to jest w ogóle Trinidad. Miasto, które ma 200 lat i się nie zmieniło i tam ludzie żyją tak, jak żyli 200 lat temu, tak? No ale przez to, że żyją tam bez dostępu zbyt dużego i częstego do bieżącej wody, bez dostępu do prądu, no to tam jest po prostu straszna jakby bieda. I w ogóle bieda jest na całej Kubie, tak? Pamiętajcie, to co mówiłem, 25 euro czy 25 dolarów miesięcznie średnie zarobki, więc Kubańczycy muszą sobie jakoś radzić. I oni żyją generalnie z turystów, czyli tak naprawdę z waszych tipów. Więc ich ta pensja to w sumie średnio interesuje i interesują was tipy, więc przygotujcie się na to i tak naprawdę pochodźcie po kantarach, powymieniajcie sobie pieniądze na drobne, a drobne to znaczy 50 centów, 50 eurocentów czy 50 centów amerykańskich i to jest jakby odpowiedni tip dla Kubańczyka. Oto jest sklep jakby dla Kubańczyków, czyli trochę owoców, trochę warzyw i kilka produktów, słuchajcie. No tam było tanio, po prostu te 250 z tą eską przekreśloną to jest znak peso. Więc tak te sklepy wyglądają, w których oni kupują, a tak wygląda sklep dewizowy. Do dewizowego sklepu w ogóle może wejść każdy, nie tylko Kubańczyk, nie tylko Europejczyk czy turysta, ale i Kubańczyk i kupić sobie wszystko, M&M'sy czy jakieś tam Pringlesy, no ale to wszystko po prostu kosztuje tak jak u nas, czy bardziej bym powiedział tak jak we Włoszech, tak? Więc jest drogo, jakby rząd po prostu próbuje ściągnąć ile waluty się da z portfeli turystów, żeby móc nimi płacić w jakby rozliczeniach międzynarodowych i kupować różne rzeczy z Wenezueli czy z Azji. Półki na przykład w sklepach tych alkoholowych, gdzie tam są te wycieczki. W ogóle to było kiepskie, tak naprawdę wycieczka do sklepu, no ale dobre. To co widzicie, to jest to, jak żyją jakby Kubańczycy. I jeśli się zastanawiacie, czy fajnie by było wziąć jakieś rzeczy i im dać jako prezent, to warto, tak? Warto wszystko. Polopirynę warto, my ją rozdawaliśmy, paracetamol, długopisy, zeszyty, no tego typu rzeczy. Także naprawdę warto. Słuchajcie, jeżeli wam się moje porady podobają, to zasubskrybujcie proszę mój kanał. Mega mi na tym zależy. Proszę zasubskrybujcie, jeżeli uważacie, że to, o czym mówię i to, co widzicie, jest wartościowe. To jest dla mnie mega nagroda za to, co zrobiłem, więc jakby ja się z tego mega cieszę. Także proszę to naciśnijcie. No i cóż, a tak żyje się na prowincji. To w ogóle te ich domy wyglądają trochę jak altanki działkowe i to na takich kiepskich działkach. No to jest takie dosyć, bym powiedział, przykre. Dobra, przechodzimy do samego wyjazdu i najpierw zaczyna się samolotem, który jest mega niekomfortowy. Fotel ma, słuchajcie, 50 cm szerokości, zmierzyłem to. Ja się nie mieściłem obok takiego większego pana. No to jest jak w Ryanerze po Europie, generalnie jest po prostu niewygodnie. 50 cm w barkach u mężczyzny, no naprawdę to jest mega niewiele. Jedzenie było dobre. To mogę powiedzieć, że w samolocie jedzenie było dobre. Dobra, a teraz już jakby mamy widok jakby z okna na Varadero. Varadero to jest półwysep, on jest taki jak Hel. Jest trochę krótszy, ma 25 km długości i 500 metrów szerokości i ponoć Kubańczycy mówią, że na Varadero wszędzie widać z każdego miejsca jakiś minimum jeden hotel. No i to tak jest, że rzeczywiście hoteli jest dosyć dużo, ale one nie są utkane. To jest raczej tak, że jest między nimi przestrzeń i też jest bardzo ładnie, można się przespacerować, naprawdę jest fajnie. I co można zrobić? No w Varadero można się przejechać na wycieczkę, na takie zwiedzanie po Varadero autobusem. To kosztuje 5 euro za cały dzień i można wtedy wsiadać do tego autobusu, wysiadać, podjeżdżać. Z jednej strony właśnie jest miasto, z drugiej strony rezerwat, a pomiędzy hotele i pole golfowe. I właśnie rezerwat. To jest taka dżungla, generalnie tam się idzie i oprócz tej jakby roślinności, pięknych egzotycznych ptaków, które czasami można dojrzeć, my widzieliśmy niestety tylko jednego, są również jaskinie. No te jaskinie to jest taka mega ciekawostka, bo to są ponoć jaskinie ze szczątkami Indian i ja tak właśnie jak na to spojrzałem, to mówię, kurczę, u nas to stałoby tam 15 archeologów nad tym, jakaś szyba, szkło, to wszystko jakieś pomierzone linijkami, a tu niby szczątki Indian sprzed tam 500 lat, a generalnie
tak po prostu między deskami. No, ale ta wyprawa do tej jaskini, no fajne, 2 km spaceru, naprawdę warto wejść do tego rezerwatu. Wejście do rezerwatu 5 euro. I co? A z drugiej strony jest to Varadero miasto, to jest takie, wiecie, miasto pod turystykę tak naprawdę i bazarki z jakimś tam rękodziełem i z jakimiś pamiątkami. Za obrazy, za jakieś inne rzeczy trzeba płacić cło, jak się wyjeżdża, więc jak sobie kupicie, to później jeszcze na granicy będziecie musieli zapłacić 5 euro cła. Varadero jest piękny park. No, można się po nim przespacerować, jest tak ładna zieleń, no, park jak park, słuchajcie, no jakby widziałem tego typu parki w wielu miejscach w Europie, no ale jakby no, jak na Kubę, to tam jest po prostu bardzo ładnie. I pina coladę można sobie kupić taką od pani, która tam to wycina z ananasa, to też jest naprawdę fajne. No i cóż, no dla mnie to była mega atrakcja, zresztą uwielbiam pina coladę, a w hotelu często jej nie było. I hotel sam Iberostar Beja Costa, ale no jakby inne hotele no, będą dosyć podobne, tak, to jest recepcja, panie mówią po angielsku, więc naprawdę można się dogadać nie tylko po hiszpańsku. Lobby bar, on jest fajny, ale tam większość drinków, czy może takiej, bym powiedział, solidnej połowy to często nie było, bo po prostu tego nie było składnika, tego nie było składnika, mojito nie było, bo nie ma mięty, tego nie ma, bo nie ma tamtego. No i to tak no, było różnie. Kawiarnia, super miejsce, bo kawa z ekspresu ciśnieniowego, więc naprawdę bardzo smaczna. Słuchajcie, obsługa będzie was wszędzie obsługiwała szybciej, jak będzie dostawała te tipy. Jak nie będziecie dawali tych tipów i oni się tego nauczą, że jesteście turystą, który nie daje tipów, no to będziecie czekać. I co? W lobby barze on jest taki trochę połączony z tą kawiarnią, tam tylko że w kawiarni można palić, a w lobby barze w tej części, gdzie jest lobby bar, nie można. Stał fortepian, pani tam przygrywała, jacyś muzycy przygrywali, więc naprawdę fajna sprawa. No to jest właśnie tacy artyści, którzy przychodzą, to nie jest tak, że im hotel płaci, czy ktokolwiek, oni po prostu grają i co ugrają do ich, tak? Więc jeżeli wam się podoba, to też warto im dać jakiegoś tam tipa, bo oni po prostu zwyczajnie z tego żyją, tak? Ale pani bardzo ładnie grała, w ogóle to bardzo fajnie umilało pobyt tam. Także przyjemnie było jej posłuchać. I co? I sklepy w hotelu, tak? W tych sklepach jest strasznie drogo generalnie. No natomiast można kupić takie podstawowe rzeczy jak alkohol, ręczniki, koszulki z Cze, czy tam jakieś takie pamiątki. One są o wiele droższe niż w Varadero, więc jak macie po prostu czas, a nie macie jakieś tam, albo nie jest coś, co jakaś tam pilna potrzeba, typu, że zapomnieliście olejku, czy czegoś, to warto jednak rozważyć zakup gdzie indziej. Natomiast jakby no te sklepy są. Mi osobiście się podobał ostatni sklep, to był sklep z cygarami i z rumami, bo on wyglądał mega klimatycznie, no a te pozostałe, no to takie tam sklepiki, nic specjalnego, ładnie były przyzdobione. No i pamiętajcie, tam jest drogo w tych sklepach, ale to nie jest tak, że to właściciele ustalili te ceny i oni tam mają domy z basenami, to po prostu jest państwo i generalnie to są pracownicy państwowi, no i jakby tyle, tak, a ta cena, no to wynika z tego, że po prostu jakby Kuba chce się utrzymywać z turystyki za wszelką cenę. To jest właśnie ten sklep, warto nawet wejść i zrobić zdjęcie, bo to naprawdę wygląda super, po prostu tak klimatycznie, gdzieś jak oni właśnie sprzedają te rumy i cygara, to od razu się robi tak bardziej mahoniowo, tak w takim stylu kolonialnym, także naprawdę fotki fajne wychodzą. No i to chyba mamy większość jakby lobby barów wam pokazałem. Tutaj, jeszcze właśnie w jednym miejscu były budki telefoniczne. Musiałem je nakręcić, po prostu jakby ja pamiętam z bardzo dawna, jak jeszcze chodziłem do szkoły, budki telefoniczne, no to po prostu były, można było zamówić rozmowę. W hotelu też jest siłownia. Ja nie chodzę, nie znam się na tym. Te sprzęty wyglądały jak stare, nieużywane, więc jakby one są, nie wiem czy działają, nie sprawdzałem tego, natomiast jakby wyglądały, ale słuchajcie, to nie jest moja pierwsza recenzja z jakiegoś hotelu, w wielu hotelach, nawet czy w Polsce, czy gdziekolwiek, jakby sprzęty hotelowe wyglądają jakby były nieużywane. No i co, i ostatnie ujęcie tego lobby, tak troszeczkę z góry, i tam siedzi też pani, która, widzicie przy tym biurku, zapisuje do restauracji à la carte, do włoskiej, kubańskiej i
i warto się tam zapisać, to później będzie, ja to pokażę, natomiast jakby warto iść do tej pani, bo to jedzenie po prostu tam jest ciekawsze i fajniej podane. Internet w tym hotelu, słuchajcie, 7 megabitów na sekundę i to jeszcze przy włączonym VPN-ie, czyli takim rozwiązaniu, które pozwala logować się do Facebooka, Messengera i wszystkiego innego, więc naprawdę w całym hotelu, w calutkim, w każdym miejscu cały czas i bez dodatkowych opłat. Dobra, i mamy basen. I właściwie nad basenem ludzie specjalnie się, słuchajcie, nie wylegiwali. To nie jest tak, że tam trzeba było jakieś robić rezerwacje tych balijskich łóżek, czy cokolwiek innego. Takich rzeczy nie było, bo po prostu zwyczajnie piękna jest plaża. Aha, i tu ważna porada, słuchajcie, weźcie sobie ręcznik swój własny plażowy, jego można wypożyczyć, ale kaucja to jest 35 euro i jakby ponoć te ręczniki, że tak powiem, są podbierane po to, żebyście później płacili tą kaucję. Tak, więc lepiej mieć swój własny ręcznik plażowy. Beach bar. No, tam było w ogóle najmniej drinków. Generalnie głównie to, co było, to rum z ponczem albo rum z lemoniadą. To te dwa takie napoje, które się tak kręciły, ale generalnie super, można było sobie po prostu podejść i wypić sobie coś podczas opalania. Plac zabaw. No, cały. To jest właśnie cały. Zmieścił się w jednym kadrze. Także jak ktoś jedzie z dziećmi, no to muszą się nauczyć biegać od płotu do płotu. I nie za daleko. Dobra, no i co? No i słuchajcie, w ogóle no to po co się tam jedzie, tak? No po prostu błękit oceanu, jakby piękna plaża, w ogóle wiaterek, tak? Jakieś windsurfingi, ludzie z jakimiś tam kajtami, jachtami, łódeczkami, no po prostu to był czad, tak? Mi do szczęścia więcej nie było potrzeba, naprawdę ten widok był piękny. I dobra, restauracja hotelowa, słuchajcie, teraz przechodzimy do restauracji, ona tak wygląda w tym hotelu, znaczy pewnie w innych to może wyglądać inaczej, natomiast to było takie wszystko szpitalne trochę, tak, te kolory takie zlewające się z beżem i nie wiem, czy zauważyliście, to jest ekspres do kawy, nie wiem, czy zauważyliście, kelnerzy obsługują przy stolikach, tak, jedzenie się nakłada sobie samemu, ale napoje oni noszą, przychodzą, pytają, dolewają. I tak, mamy na śniadanie zupę, jakiś taki rosół i ciepłe mleko, ale nie było płatek. Dużo owoców, jeszcze więcej owoców, papaja, arbuzy, jakieś tam inne, no zresztą widzicie, znacie się na owocach, no ale to jest jeszcze więcej tych samych owoców. Później to są soki z owoców i napoje z owoców. Tu mamy, to są takie słodkie wypieki z takiego jakiegoś ciasta półfrancuskiego, jak to mówiła moja żona, nabiał. Jogurty i tak dalej, wariacje na biału. I co? I mamy tutaj znowuż surówko sałatki i oliwę, czyli warzywa. Później mamy pieczywko z surówką w środku i dżemy, czyli owoce, ale już na słodko. Więc jak słyszycie słowo owoc po raz 5, to tak. Ketchup i musztarda, ale porówek nie było. I białe pieczywo. Ono wygląda różnie, natomiast całe jest białe. Wszystko taka sama biała buła. Czasami gdzieś tam był jakiś taki chleb ciut ciemniejszy, ale to taki był ciut ciemniejszy. Dlaczego ja o tym mówię? Nie po to, żeby wybrzydzać. Wędliny były mega słabej jakości. Nie po to, żeby wybrzydzać, tylko po to, żeby was uczulić, że musicie się po prostu nastawić na to, że będziecie jeść inaczej niż w domu. Tak, nie wiem, kukurydza z sosem pomidorowym, to tak się u nas nie jada generalnie. Ja po prostu nie chodzi się tam głodnym. Jajecznica super była. Ta pani robiła ją codziennie, sadzone, albo jakieś tam jajecznice, albo omlety. Natomiast słuchajcie, to jest tak, że na śniadanie dostaniecie wariactwo różne owoców, surówek i w sumie nabiału. I tego będzie najwięcej i ewentualnie coś z kolacji, typu jakieś tam mięso z kolacji czy coś tam. To jest pasztet, słuchajcie, z banana, tak? Więc tutaj są właśnie takie rzeczy, które wyglądają jakby były trochę z kolacji, bo to jest owoc, to nie to, że to jest jakieś mięso białe, to jest owoc, to pierwsze, natomiast jakby no tam się nie marnuje. Szejki, super, ja je uwielbiałem, ja się nimi zapijałem, ale to znowuż jakby z tych samych owoców, jakby tylko po prostu z mlekiem i z cukrem. Więc tak jak mówię, tak, słuchajcie, to jest Kuba, ograniczona ilość żywności i jak pojedziecie na All Inclusive do innego hotelu, nie do tego, to też nie spodziewajcie się, że będzie mocno różniło.
Snack bar. W snack barze mamy do wyboru tak, albo pizza hawajska, albo pizza z serem i szynką. To było jednego dnia, a drugiego dnia była buła z serem i szynką. I to jest tak, że pan przynosił do stolika, się zamawiało. To nie tak jak w snack barze w Hiszpanii czy w Grecji, że tam frytek, nie wiadomo czego jeszcze, parówek i wszystkiego po kolei. No to po prostu te dwie rzeczy. Obiad, słuchajcie, no w ogóle tak, to było fajne, bo ci panowie po prostu, oni tak sobie przyszli, to nie była jakaś tam akcja zorganizowana z hotelu, oni po prostu sobie przyszli dorobić i chodzili od stolika do stolika i grali. I tam takich inicjatyw było więcej, takich, że w ogóle na całej Kubie wszędzie, jak jeździliśmy na te wycieczki, czy gdzieś tam Hawana, czy Varadero, wszędzie zdarzali się ludzie, którzy próbowali zarobić na turystyce w taki sposób trochę taki offowy, tak, że coś tam komuś coś ci zaoferują, to ci zaoferują, że oni ci taniej taksówkę załatwią, albo mają kradzione cygara, albo cokolwiek innego, albo wymienią ci, albo ci sprzedadzą 3 pesos z Che Guevarą, tak, bo to kiedyś takie było w obiegu. I to w sumie każdy coś tam próbuje, kombinuje, ale akurat ta muzyka przy obiedzie była naprawdę bardzo fajna. Więc na to nie ma co narzekać, to było spoczko. Obiad, słuchajcie, bułka ze słoniną, z taką wytopioną słoniną po prostu. Ryż jakiś taki żółty, ale on był dobry, ja go lubiłem akurat. Makaron z sosem, no chwilowo się skończył, ale to co było, to inaczej jak się kończyło, to oni dosyć szybko wymieniali. To zaraz zrobimy jeszcze jedno ujęcie tego, bo ja nie pamiętam. I tu znowu wędlinka, suróweczki i tu chyba były też suróweczki, a to co? Pieczony banan to na pewno, no i jakiś tam z tyłu też znowu jakiś pieczony owoc, ananas chyba, czy morela, no nie wiem. No dużo takich pieczonych owoców, pieczonych warzyw i bułeczki znowu z oliwą. I to obiad. No i dochodzimy do kolacji. Znowuż zupka, surówka. Słuchajcie, wiem, że to mówię w kółko, nie, natomiast jakby nie chcę, żeby się ktoś nastawił, że tu się jakieś cuda będą działy. To się delikatnie zmienia jakby i to jest tak, że te posiłki się od siebie z lekka różnią, ale niewiele. O, na przykład na kolacji pojawiała się pani, która wydawała wędliny. Ale to nie jest tak, że tu się jakieś no takie, nie wiem, zmiany wybitne pojawią, tak? To nie jest tak, że tu raptem będą kebaby kroić, czy cokolwiek innego, czy kotlety mielone wam podawać. No po prostu musicie się nauczyć tego, że tych owoców i warzyw jest naprawdę dużo. Ja się zastanawiałem nad tym, bo my poleciliśmy w ogóle bez dzieci. Co by było, jakbym był z dziećmi, tak? Im mniejsze dzieci, tym bardziej są przyzwyczajone do tego, że jakby jedzą w jakiś taki konkretny, określony sposób, tak? I mają jakieś swoje nawyki żywieniowe. Też mają alergie pokarmowe dzieci, więc no jakby ciężko by to było tak pogodzić, tak, że powiedzmy, no, jeżeli chodzi o alergię, to u moich dzieci nie byłoby to problemu, natomiast jeżeli chodzi o nawyki żywieniowe, to już tak, nie byłbym w stanie na tydzień powiedzieć im, że a teraz jecie tylko warzywa, owoce i w sumie czasami jakieś tam mięsko, i to jeszcze owoce, których nie znacie, bo to by było trudne. Na kolację była pizza w ogóle z takiego pieca do pizzy. Ten piec był super, ten pan fajny te pizzę robił. No to była turbo rzecz. I właściwie na kolację już później to jadłem najwięcej tej pizzy, mimo że nie jem białego pieczywa i tak naprawdę pizzę jem bardzo rzadko. To jednak było smaczne. No chleb tostowy, taki przesmażony i tam w ogóle to, co wyglądało chyba trochę jak pomidor, to była papaja. A tu jest mięso i ten pan bardzo wolno w ogóle je podawał. Także to nie jest tak, że skroił je całe bardzo szybko. A to jest ta restauracja à la carte. Słuchajcie, kuchnia, to była kolacja kubańska, dostaliśmy stek z tuńczyka, ryż, jakąś tam suróweczkę, zupkę, no naprawdę to było fajne, lody, oni to podawali wszystko do stolika, super, po prostu warto się zapisać. Pokój. Jakby już dochodzimy do pokoju, więc tak, to wszystko, co tu widzicie, jest bardzo, bardzo stare. Oni te hotele wybudowali dość dawno temu i oni je odświeżają. To znaczy, że malują te rzeczy, ale wiecie, no Kuba jest taka, że to nie jest tak, że się pójdzie do Ikei. Oni mają ograniczone zasoby walutowe i tak naprawdę to jakby nie szastają kasą na rynku, nawet Chińczyków nie kupują jak leci. Starają się to optymalizować i bardzo to oszczędzać, więc jakby to po prostu wszystko jest wielokrotnie malowane.
Pokój jest duży, ma lodówkę, ma telewizor, jest przestrzeń, jest fotel i co? Łóżko gigantyczne, 2,60 szerokości, więc naprawdę komfortowo się spało. Nie wiem, dlaczego ta poręcz była nad głową, dalej się zastanawiam. Może ktoś z Was znajdzie zastosowanie. I to właściwie tak wyglądało, jakiś tam obrazek, tak? Aha, ważne, słuchajcie, domyślnie w Rainbow, jak kupowałem, to było zaznaczony pokój bez balkonu. Z balkonem było 80 zł droższy za tydzień, tak? Tak, żałuję po prostu, bo ten widok był piękny, a ja go miałem tylko z okna, a wolałbym mieć balkon za te 80 zł, a na miejscu się tego po prostu nie dało ogarnąć, bo ta pani miała jakoś to przygotowane na gościa na pokój, przylecieliśmy w środku nocy i to po prostu było nie do zmienienia, więc jakby a następnego dnia no, zwyczajnie komu się chce zmieniać pokój, jak już się rozpakuje tak trochę. Łazienka. No jak widzicie, no to łazienka wygląda jak w bloku, jak ktoś mieszkał w latach 90., to mógł mieć taką łazienkę. Czy jakieś takie kafle, no słuchajcie, no to wszystko jest schludne, działa. My mieliśmy na początku zapchaną łazienkę, ale przyszedł pan mechanik i tam jakimś takim czymś zrobił to, więc już później nie było żadnych problemów, więc naprawdę spoczko. Wanna, na przykład wanna była chyba z, nie wiem, 8 razy malowana, tam tych warstw farby to wychodziło jedna spod drugiej, no po prostu miała być biała, to była, jak coś gdzieś rdzewiało, odpadało, to oni to malowali drugi raz, trzeci raz, kolejny raz i tyle. Dobra, słuchajcie, doszliśmy do końca, więc jakby ja polecam jeżeli się zastanawiacie nad wyjazdem na Kubę, to polecam. Cieszę się, że byłem, natomiast jeszcze raz bym tam nie pojechał, tak? Jest turbo drogo, jakby do zwiedzania są tam 2-3 rzeczy, właśnie Trinidad, Havana, jeszcze te naturalne rzeczy, ale tak naprawdę tak, żeby poplażować, to wolałbym gdzieś bliżej i w takich trochę innych warunkach, także no ale zobaczycie sami, dajcie znać w komentarzach i trzymajcie się, cześć.